Dzień dobry Państwu. Spotykam się z Państwem, żeby opowiedzieć o tendencjach rozwojowych współczesnej polszczyzny. Język polski jest językiem żywym, dynamicznie rozwijającym się, takim, który podlega różnorodnym wpływom. I rzeczywiście bardzo dużo w naszym języku się dzieje. To powoduje, że zmienia się zasób słownictwa, zmienia się sposób myślenia o języku, zmienia się sposób patrzenia na język. Warto więc przyjrzeć się pewnym tendencjom, pewnym zasadom, które pokazują, w którym kierunku nasz język zmierza. Nie będziemy tutaj prowadzić jakiejś oceny tych zjawisk, natomiast powiem Państwu o tym, co jest takiego typowego, charakterystycznego, co można zauważyć mniej więcej od lat 90. do współczesnego momentu, co rzeczywiście zajmuje językoznawców i co dostrzegają też zwykli użytkownicy języka, bo wielu z nas, wiele osób rzeczywiście interesuje się tym, w jaki sposób ten język się rozwija. Jedną z takich kluczowych tendencji jest z pewnością odejście od normy wzorcowej. Czym ta norma jest? No jest takim wzorcem zachowań językowych, które powinny charakteryzować język użytkowników polszczyzny i rzeczywiście jest takim sposobem, który warto naśladować, sposobem mówienia, sposobem pisania. Jest to taka sytuacja, w której rzeczywiście dostrzegamy, jak bardzo norma wpływa na nasze życie, na nasz język. I warto zwrócić sobie tutaj uwagę na kilka takich istotnych odstępstw od normy, które na pewno taką tendencją ogólnie zauważalną w polszczyźnie z pewnością są. Przede wszystkim odchodzi się właśnie od normy wzorcowej na rzecz normy użytkowej, czyli języka potocznego, tego codziennego, który posługujemy się w różnych sytuacjach nieoficjalnej komunikacji i bardzo często tę nieoficjalną komunikację przenosimy właśnie na komunikację oficjalną w różnych urzędowych sytuacjach, w różnych oficjalnych sytuacjach. Co takiego konkretnie w tym języku się dzieje? Bardzo często mówimy dość niestarannie, czyli niepoprawnie wymawiamy chociażby nosówki. Chociażby tutaj przykładem może być nosówka on w wygłosie, czyli na końcu wyrazu, którą dość często niedbale wymawiamy jako ido, widzo, zamiast idą, widzą, albo czasami wymawiamy ją jeszcze inaczej, idą, widzą. Tak, to jest taki dość powszechny błąd, no chociażby w łódzkim, który zauważają językoznawcy i na który zwracają uwagę. Oczywiście błędy w wymowie to nie tylko nieprawidłowa wymowa nosówek, ale też nadmierne uproszczenia, czy też różnego rodzaju zjawiska związane z wymawianiem z grup spółgłoskowych. Tak? I na przykład zamiast powiedzieć warszawski, powiemy warszawski, tak? Skracając tą grupę spółgłoskową o jedną głoskę, co w wymowie wyraźnie już słychać i co wyraźnie jest zauważalne. Zamiast szedł, powiemy szedł i tutaj też nie wymówimy tej ostatniej głoski, co też jest oczywiście odstępstwem od normy wzorcowej i z posługiwaniem się tą normą potoczną w codziennej komunikacji. Oczywiście to nie są jedyne zjawiska, które z tym się wiążą. Inaczej też akcentujemy niż powinniśmy z normą wzorcową. Oczywiście takim dominującym akcentem w języku polskim jest akcent na drugą sylabę od końca, ale jest szereg wyjątków, wyrazów czy też grup wyrazowych, które mają akcent na trzecią czy czwartą sylabę od końca. I na przykład słowo gramatyka, tak jak teraz Państwu zaakcentowałam, na trzecią sylabę od końca powinniśmy akcentować,
natomiast w normie potocznej i w takiej codziennej polszczyźnie rzeczywiście najczęściej słyszymy, jak ktoś mówi gramatyka. I ta różnica jest już słyszalna. Oczywiście błędy w wymowie to nie jedyne błędy, które polegają tutaj, nie jedyne odstępstwa od normy tej wzorcowej. Do nich też należą różnego rodzaju normy naruszanie normy w odmianie. Jednym z takich przykładów takiego naruszania normy w odmianie jest chociażby używanie powszechnie zaimka tą zamiast tę w bierniku liczby pojedynczej, czyli na przykład widzę tę dziewczynę, powinniśmy powiedzieć poprawnie, a nie widzę tą dziewczynę, co słyszymy najczęściej. Oczywiście w normie użytkowej w mowie jest to wersja dopuszczalna, natomiast musimy pamiętać, że jeżeli chcemy mówić starannie, jeżeli chcemy być rozpoznawani jako osoby, które przykładają wagę do tego, w jaki sposób się wysławiają, no, powinniśmy zdecydowanie mówić: zobaczyłem tę dziewczynę, zobaczyłam tę kobietę i pamiętajmy o tym, bo ten błąd jest takim błędem bardzo często zauważalnym w naszym języku. Oczywiście to jest jedna z tendencji w to odchodzenie od normy wzorcowej na rzecz normy użytkowej, czyli właśnie stylu potocznego. Oprócz tego zauważamy również wyraźne pojawienie się w języku nowych wyrazów. Jest to naturalna sytuacja, bo oczywiście nasza rzeczywistość się zmienia, tak? Powstaje wiele nowych przedmiotów, odkrywamy wiele nowych zjawisk w nauce, w różnych dziedzinach naszego życia i one wymagają nowej nazwy, więc nie ma w tym nic nadzwyczajnego, że oczywiście poszukujemy w takiej sytuacji w różnych nazw, które będą dobrze oddawały sens tych nowych wyrazów. Do tego potrzebne są nam neologizmy. Neologizmy oczywiście są elementem istotnym z punktu widzenia rozwoju języka. Jakie przykłady można tutaj sobie podać? No właśnie, jedziemy z samochodem do salonu autokosmetyki. To bardzo ciekawe, bo oczywiście nie przyszłoby nam jeszcze, nie wiem, 10-20 lat temu, żeby w ten sposób określić miejsce, gdzie pielęgnuje się samochód, gdzie czyści się samochód, gdzie poprawia się jego wygląd w taki sposób, a jednak takie nowe słowo powstało właśnie na określenie miejsca, gdzie dokonuje się takich szczególnych czynności związanych z dbałością o to, jak samochód nasz wygląda. Słyszymy i tutaj szczególnie w potocznej polszczyźnie pojawiają się takie określenia jak bezdzietna lambadziara. No, kogo określamy w taki sposób? Komu takie określenie jest przypisywane? No, kobiecie, która ubiera się wyzywająco, która swoim zachowaniem odstaje jakby od ogólnie przyjętych norm, która też jest dość często wulgarna, więc na określenie takiej kobiety właśnie to sformułowanie dość często jest używane. Bardzo często słyszymy, czy też mówimy o dziadersach, czyli w taki dość pogardliwy sposób o mężczyznach, którzy zachowują się w jakiś przestarzały sposób, anachroniczny, ale też wykorzystują swoją pozycję do tego, żeby wywyższyć się nad swoim otoczeniem, więc to właśnie też kolejne nowe słowo, które weszło do polszczyzny i się w nim zadomowiło. Oczywiście tych przykładów jest o wiele więcej. Drugą taką grupą wyrazów, które wprowadzają nowe znaczenia, są neosemantyzmy. Czym one się różnią od neologizmów? Neosemantyzmy nadają nowe znaczenie wyrazom, które już istnieją, tak? I na przykład mamy słowo dojechać, które znamy oczywiście z sytuacji określonych.
dojeżdżamy do jakiegoś miejsca, tak, samochodem czy też pociągiem. Natomiast we współczesnej polszczyźnie pojawia się nowe znaczenie tego słowa, dojeżdżamy kogoś, tak, czyli mówiąc krótko, dokuczamy, dopiekamy komuś albo chcemy wywrzeć na kimś presję. Tak, dojechałam cię. Bardzo często słychać w potocznej polszczyźnie. Dość często pojawia się to słowo również w serialach, więc nie jest ono jakby zjawiskiem rzadkim. Drugim takim popularnym bardzo słowem, które funkcjonuje we współczesnej polszczyźnie, jest właśnie neosemantyzmem, jest słowo dzban. Wiadomo, że nie chodzi tylko o znaczenie to, które znamy od zawsze, czyli o jakimś, kiedy mówimy o jakimś naczyniu. Chodzi o sytuację, kiedy dzbanem określamy mężczyznę, o którym chcemy wypowiedzieć się niepochlebnie, o którym mamy niskie mniemanie, więc jeżeli ktoś jest dzbanem, no to po prostu, mówiąc krótko, w naszych oczach ukazuje się jako niezbyt ciekawa osoba, warta naszej uwagi, mówiąc wprost. Mamy też słowo kondycja, które używamy już w innym znaczeniu niż tylko oczywiście kondycja fizyczna. Kondycja może być również gospodarcza, tak? Czyli wiąże się z pewnym stanem, położeniem danego zjawiska, mówiąc krótko. Kolejnym słowem, które zaliczyć można do kategorii neosemantyzmów, jest na przykład młodzieżowe słowo roku 2024, czyli słowo sigma, tak, które oczywiście w pierwotnym znaczeniu określa literę alfabetu greckiego, a w nowym znaczeniu jest określeniem osoby, którą podziwiamy, której okazujemy szczególne względy, która jest dla nas pewnego rodzaju wzorcem. Więc również tego rodzaju wyrazy trafiają do polszczyzny, no i za pośrednictwem różnych środowiskowych, chociażby odmian polszczyzny, zadamawiają się w naszym języku na co dzień. Jeżeli mówimy o nowych tendencjach, o tendencjach, które panują w języku polskim, warto też pamiętać o zapożyczeniach, bo rzeczywiście, kiedy posłuchamy, jak mówimy na co dzień, posłuchamy tego, co dzieje się w mediach, zarówno w prasie, telewizji, jak i w internecie, no to zauważymy, że rzeczywiście tych wyrazów zapożyczonych jest dużo. Oczywiście te zapożyczenia to przede wszystkim język angielski. Ta tendencja jest wyraźnie widoczna od lat 90. ubiegłego wieku i właściwie niezmiennie te zapożyczenia w polszczyźnie królują, mówiąc krótko. Zapożyczeń oczywiście jest bardzo dużo, mamy chill, mamy chill out, mamy różnego rodzaju słowa, które używa młodzież, tak? Ktoś jest creepy na przykład, tak? Czyli jakiś dziwny, jakiś taki, na którego trzeba zwracać jakąś baczną uwagę. Ktoś robi clickbaity, tak? Czyli otwiera jakąś stronę, jakiś film, mówiąc krótko, w internecie, który zawiera określone treści. Więc wszystkie te słowa rzeczywiście zadomowiają się w polszczyźnie i bardzo często jest tak, że stają się też podstawą neosemantyzmów, mówiąc krótko. Na przykład możemy szerować ekran, tak? Od share, czyli udostępniać. Tutaj na tej bazie angielskiej właśnie powstaje neologizm, który też, jak wspomniałam chwilkę wcześniej, jest oczywiście takim zjawiskiem typowym i taką tendencją wzbogacającą współczesny język.
Kolejną grupą wyrazów czy też sformułowań, które należą do tej grupy wskazujących na zmiany w języku, są na pewno takie wyrazy, takie określenia, które wskazują na zmniejszający się dystans między polszczyzną oficjalną a nieoficjalną. Bardzo często jest tak, że rzeczywiście użytkownicy języka, szczególnie mówię tutaj o osobach, które zajmują jakieś stanowiska, czyli są politykami, są osobami rozpoznawalnymi, są bardzo często w mediach. Tutaj też mowa o dziennikarzach, używają sformułowań, które na co dzień w codziennym języku są jakby powszechne, natomiast w odmianie wzorcowej języka rzeczywiście trudno powiedzieć, żeby się mieściły, mówiąc krótko. W oficjalnych wypowiedziach pojawiają się wszelkiego rodzaju zwroty, że coś na przykład jest mega ważne, super ważne, tak? Tak naprawdę zgodnie z normą wzorcową powiedzielibyśmy, że coś jest niezwykle ważne, bardzo istotne, tak? Natomiast te określenia mega, super, są typowe właśnie dla polszczyzny potocznej. Pojawiają się kolokwializmy w tytułach prasowych, pojawiają się różnego rodzaju formy skracania dystansu w takiej komunikacji codziennej. Zauważcie Państwo, że bardzo często, kiedy dostajecie Państwo korespondencję czy SMS-y z banku, to w nich pojawia się Państwa imię. Coś, co było niespotykane wcześniej, bo zawsze zwracało się jednak uwagę na to, żeby ten dystans zachowywać, tak? Czyli zwracać się do klienta w banku, szanowny pani, panie, pani, szanowni państwo. Natomiast w tej chwili bank zwraca się do nas pani Anno, albo czasami nawet jeszcze skracając bardziej dystans, pani Aniu. Pracownik banku na przykład podczas obsługi nas w taki sposób może do nas powiedzieć. To też jest taka wyraźna tendencja języka polskiego, na którą warto zwrócić uwagę. I ostatnią tendencją, o której chcę Państwu powiedzieć, to jest tendencja do wulgaryzacji języka. Niestety. Niestety jest tak, że polszczyzna nam trochę ubożeje przez to i tutaj też wyraźnie dostrzegalne jest, że tych wulgaryzmów używają na przykład osoby publiczne, tak? Czyli zdarza się, co było niespotykane jeszcze, nie wiem, 20 lat temu, że na mównicy sejmowej pojawia się wulgaryzm dość dosadny i tutaj pozwolę sobie zacytować sformułowanie, którego użył jeden z posłów nie dalej niż w styczniu tego roku, który mówił o spierdalającym sędzi. Jest to bardzo mocny wulgaryzm pojawiający się w przestrzeni publicznej i nie jest to jakby sytuacja wyjątkowa, bo rzeczywiście z tymi wulgaryzmami spotykamy się właściwie wszędzie, tak? Wiadomo, że internet jest ich pełen, natomiast oprócz tego one pojawiają się w serialach, one pojawiają się w filmach, one pojawiają się często w takim dyskursie zwykłym, międzyludzkim i nie są wywoływane jakimiś silnymi emocjami, a są swoistego rodzaju wykrzyknikiem, przerywnikiem, niespełniającym jakby roli, jaką wulgaryzm ma sam w sobie. Także warto na to też zwrócić uwagę i warto oczywiście przestrzegać się przed ich używaniem i przed taką sytuacją, kiedy one w naszym języku się po prostu pojawiają. To oczywiście, o czym Państwu powiedziałam, to nie są wszystkie tendencje, jakie zaobserwujemy my, językoznawcy, we współczesnej polszczyźnie. Tych zjawisk jest o wiele więcej i oczywiście mogłabym o nich bardzo długo opowiadać, natomiast mam nadzieję, że to moje wystąpienie pokazało Państwu dość ciekawe perspektywy, na które warto
zwrócić uwagę, bo język żyje, język funkcjonuje i język się zmienia i musimy być tego świadomi. Może się to nam oczywiście nie podobać i powinno w niektórych sytuacjach, tak jak chociażby jeżeli chodzi o użycie wulgaryzmów, natomiast trzeba mieć świadomość tych zmian i zdawać sobie z tego sprawę, że dzięki temu, że dzięki właśnie tym nowym elementom, neosemantyzmom, zapożyczeniom, nasz język zmienia swoją strukturę, zmienia swój zasób leksykalny i to jest tendencja naturalna. Dziękuję bardzo.